Resident Evil, znane w Japonii jako Biohazard. To seria, której początki sięgają roku 96 i pierwszej konsoli PlayStation. I choć może ciężko w to uwierzyć, liczy już ponad 30 gier. Oczywiście wliczając w to remake'i i spin-offy, również te na konsole przenośne. Ta klasyczna seria survival horrorów na długo wyznaczyła ścieżkę, którą podążali inni twórcy chcący przestraszyć graczy. Szukając ostatnio informacji na temat odświeżonej części drugiej, wydanej niedawno na PC-ty, Xbox One oraz PlayStation 4, natrafiłem na ciekawe wpisy na temat remake'u pierwszej części na Sega Mega Drive. Najbardziej znanym remake'iem wypuszczonym do tej pory jest na pewno ten stworzony z myślą o konsoli NES przez chińską grupę Waxing. Korzysta on z wielu grafik i efektów dźwiękowych pożyczonych z innych gier, na przykład walka skopiowana została z Resident Evil Gaiden, wydanego na Game Boya Color. I choć twórcy Homebrew podejmowali już temat przerabiania różnych części na coś, co mogłoby działać lub działa na starszych konsolach, to jeszcze żaden projekt nie wyglądał tak obiecująco i nie podążał tak wiernie za fabułą jak BioEvil. Materiał powstał w oparciu o wywiad z jednym z twórców, Denisem Green Ghostem Savinem, artystą i osobą odpowiedzialną za komunikację oraz informacje udostępniane przez autorów na forach oraz w mediach społecznościowych. Na pierwsze informacje odnośnie gry trafiłem na rosyjskiej stronie pscd.ru. Znajdziemy tam recenzje, artykuły, porady, tłumaczenia oraz romy gier w języku rosyjskim. Na pytanie, czym jest pscd.ru, najlepiej odpowie sam autor. pscd.ru to grupa ludzi o podobnych zainteresowaniach, tylko nasza piątka. Zjednoczyło nas zainteresowanie retro gamingiem i tłumaczeniem gier na język rosyjski, ponieważ w naszym dzieciństwie wszystkie gry były w języku angielskim i japońskim. Gdy dorastaliśmy, nie rozumieliśmy więc fabuł gier i zdawaliśmy sobie sprawę, że chcielibyśmy to naprawić dla innych Rosjan. Jeśli chodzi o tłumaczenia, wciąż mamy faceta o pseudonimie Ubach007, który nadal tłumaczy wiele gier na rosyjski na konsole retro, takie jak NES, Sega Master System, Sega Mega Drive czy SNES. Jesteście ciekawi, ile tłumaczeń udostępniają rocznie? Green Ghost wspomina, że do 100. Byłoby ich nawet 2 razy więcej, gdyby ich nie testowano, chociaż byłyby gorszej jakości. Krótki opis oraz link do pobrania dema technologicznego nie zapowiadały nic specjalnego. Ot, kolejny fanowski twór. Jakie było moje zdziwienie, gdy odpaliłem je na Mega Drive'ie. Mimo że zawiera jedynie kilka pomieszczeń i korytarz, daje wyobrażenie, jak będzie wyglądała całość. Nie sugerujcie się brakiem animacji oraz prostą grafiką. Ta została całkowicie przerysowana i upiększona na potrzeby pełnej wersji. Dodatkowo zaimplementowano w pełni działający system interakcji z otoczeniem, ekwipunek oraz możliwość odczytywania dokumentów i obrazków z jego poziomu. Zadziwia też to, że w 2 miesiące, które zajęło stworzenie dema, udało się zaimplementować chociażby programowe skalowanie sprite'ów. Niestety w pełnej wersji nie będzie innych efektów przekraczających możliwości sprzętu, ponieważ autorzy chcą skupić się na dokończeniu projektu. Możemy za to oczekiwać przerywników filmowych na silniku gry. BioEvil tworzone jest przez dwuosobowe rosyjskie studio PSCD Games od lipca 2017 roku. Wspierani są przez 2 dodatkowe osoby, w tym jedną odpowiedzialną za muzykę. Początkowo planowano stworzyć strategię turową z walką w stylu pierwszych Falloutów czy serii XCOM. Niestety przez ograniczenia silnika gry nie udało się zaimplementować takiego systemu. A mówimy tu o silniku pisanym w języku C, zbudowanym przy użyciu darmowego SGDK, czyli Sega Genesis Development Kit. Programista Misha nie jest jednak zupełnym świeżakiem, jeśli chodzi o konsolę Segi. Przeportował Flappy Bird na Mega Drive'a i uczestniczył w implementacji wielu tłumaczeń, w tym tego najbardziej imponującego do Heimdall. Wydanego na Sega Mega CD, zawierającego pełny rosyjski dubbing. Герой Heimdall сразу же вызвался, приняв задание других богов. Он отправился... By lepiej zobrazować progres jego umiejętności, Green Ghost podał mi przykład z zombiakami. Na wczesnym etapie produkcji jeden umarlak na ekranie powodował spowolnienia. Obecnie przy 7 czy 8 gra działa płynnie. Jak wspomniałem już na początku, gra ma wiernie podążać za fabułą oryginału z Sharaka. Zawierała będzie 2 kampanie fabularne, Chrisa Redfielda oraz Jill Valentine.
Zagadki również mają być znajome, choć można się spodziewać kilku zmian wynikających z ograniczeń technicznych. Mimo perspektywy zrzutu izometrycznego od razu poznamy charakterystyczne miejscówki. Co ciekawe, widok ten wybrano ze względu na złożoność implementacji i małą ilość gier stworzonych w ten sposób na Sedze Mega Drive. Skoro jesteśmy już przy grafice, to nie sposób nie zachwycić się ilością detali w każdym pomieszczeniu. A należy pamiętać, że Green Ghost używa bardzo ograniczonej palety barw i jedynie 15 kolorów na pokój. Animacje postaci są płynne, jest ich dużo i do tego rysowane są dla 8 kierunków ruchu. Choć autorzy zastanawiają się nad zmniejszeniem ich do 4. Pokuszono się nawet o animację tak zwanego bezruchu, co również cieszy oko. Z racji odmiennego wyglądu każdego pomieszczenia, wszystkie rysowane są piksel po pikselu, co zresztą możemy sami podejrzeć na kanale YouTube autora, gdzie czasami streamuje postępy swoich prac. 2 udostępnione utwory muzyczne bardzo dobrze oddają klimat oryginalnej ścieżki dźwiękowej, a w ukończonej produkcji znaleźć się ma całe OST z Resident Evil. Dla posiadaczy Segi Mega CD szykuje się dodatkowa niespodzianka. Pełna wersja oryginalnej ścieżki dźwiękowej na CD, która na pewno znajdzie kilku zwolenników. Ja pozostanę przy muzyce wykorzystującej chip Segi. Mam dla Was małe porównanie. Jak zawsze przy tego typu projektach, posiadacz praw do marki w każdej chwili może zablokować dalsze prace nad projektem i widmo to cały czas wisi nad deweloperem. Co prawda PSCD Games kontaktowało się z europejskim przedstawicielem Capcomu, który odesłał ich do oddziału japońskiego, ale na tym historia się kończy, bo Japończycy nie udzielili im odpowiedzi. W pewnym momencie z obawy przed banem pracę nawet przerwano i rozpoczęto produkcję gry Red Star, czyli nieoficjalnego spin-offu Resident Evil 2, rozgrywającego się w tym samym czasie w rosyjskiej bazie podwodnej. Nie chcąc jednak zawieść osób, które wspierają projekt BioEvil, nie tylko finansowo, wrócono do pierwotnego pomysłu remake'u pierwszej części. Małe studio nie zwalnia tempa i w ramach oderwania się od prac nad ich pierwszą grą zaczęła portować inne produkcje na Mega Drive, Run & Gun oraz Foxyland. Szczególnie ten drugi projekt wygląda obiecująco. Nie miałem okazji ogrywać oryginału na PC ani smartfonie, poczekam więc na wersję Mega Drive, która dodatkowo załata kilka wyłapanych przez PSCD bugów i dołoży nieco treści. Autor nie chciał deklarować konkretnej daty premiery remake'u Resident Evil, ale w przybliżeniu możemy spodziewać się jej jeszcze tego roku z dużą nadzieją na koniec lata. Zespół stara się jak może, by jak najszybciej dostarczyć gotowe gry. Niestety przez brak osób chcących zaangażować się za darmo w przyspieszenie prac, przykładowo pomagając z animacjami czy przerysowaniem pomieszczeń, gra tworzona jest tak długo. Jeśli posiadacie umiejętności w pixel arcie, animacji czy programowaniu przy użyciu SGDK, to odsyłam Was do Facebooka Green Ghosta, który na pewno ucieszy się z każdej formy pomocy. Link znajdziecie w opisie filmu. Początkowo planowano wydać ją na nośniku fizycznym, ale przez brak funduszy zrezygnowano z tego pomysłu, pozostając przy darmowym ROMie. Mimo wszystko mam nadzieję, że po premierze autorzy otrzymają zielone światło od Capcomu i ruszą z kampanią na Kickstarterze. Obecnie wesprzeć ich można finansowo na stronie Patreon, oczywiście link również w opisie. BioEvil to produkcja robiona przez fanów dla fanów. Autorzy uwielbiają serię gier o zombiakach, co widać w dbałości o szczegóły ich projektu. Rozwój gry możecie śledzić na Reddicie, Facebooku, Twitterze, stronie PSCD.ru oraz kanale YouTube. Jak przyznałem autorowi, idzie im naprawdę dobrze. Oby udało im się zorganizować większe studio i tworzyć jeszcze więcej nowych gier na retro sprzęty. To tyle ode mnie, na koniec kilka słów od Green Ghosta. Chcę podziękować chłopakom, którzy nas wspierają. Miło jest zobaczyć, że ktoś lubi nasz projekt. To dobry motywator, ponieważ czasami ręce po prostu opadają i coraz częściej nawiedzają mnie myśli, że projekt nikogo nie interesuje. Ale patrzysz na komentarze i lajki i zaczynasz postrzegać to inaczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję Tobie, nie zrezygnujemy z projektu, nawet pod groźbą zamknięcia przez Capcom. Dziękuję tym, którzy wspierają nas na Patreon. Wasze pieniądze tam leżą, nie wydajemy ich.
Gromadzimy je na fajnie animowanym wygaszaczu ekranu. Z pewnością wydalibyśmy je na narkotyki, kobiety i odpoczywalibyśmy w Dubaju, ale nie mamy wystarczająco. Zgadzam się, że idzie nam dobrze, tylko bardzo wolno. I dziękuję za wywiad. To była interesująca rozmowa. Wszyscy fani nie wspierający nas na Patreonie, duży dislike.